Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rakowski. W dzisiejszym shorcie pogadamy o tym, czy zjadłeś swoją żabę. No więc Paweł, czy zjadłeś swoją żabę dzisiaj? No pewnie, była bardzo dobra, czekoladowa, jak z Harry'ego Pottera. Była wielka, wielka. A wiecie w ogóle, o co chodzi z tymi żabami? No, wyjaśnij, o co chodzi z jedzeniem żab. Jak masz taką dużą żabę, to może się zapchać, nie? Jest ciężka czekoladowa. Dobra, a tak do rzeczy. O co chodzi? Kojarzycie albo nie książkę Briana Tracy, czyli Zjedz tą żabę. Właściwie książek o żabach napisał kilka dookoła tego tematu. Także znajdziecie na pewno, zresztą podlinkujemy pod tym wideo różne fajne materiały dotyczące tematu żab, czyli żaba to jest taki największy task, najtrudniejszy task danego dnia, który wy macie do zrobienia i który jest najważniejszy i najtrudniejszy i za który powinniście się zabrać w momencie swojej najwyższej aktywności, bo jak wiecie z pierwszego shorta, to nie musi być rano dla was, więc w momencie, kiedy jesteście najbardziej produktywni i efektywni, to jest właśnie ten czas, żeby zabrać się za żabę. Ale Krzysiek, ty chyba jakoś inaczej nazywasz żabę, nie? Tak, właśnie o to chciałem powiedzieć, że dzięki magii emoji, jak wiesz, ja używam dużo list to do i można sobie w jakiś innym symbolem zaznaczać, więc ja sobie zaznaczam takim symbolem właśnie emoji główienka i to mi opisuje właśnie takie moje podejście do tego, że to jest taka rzecz, którą trzeba zrobić, żeby dzień się dobrze zaczął, bo ja na przykład robię tę żabę, zjadam tę żabę właśnie jako pierwszą rzecz rano, żeby mieć to po prostu z głowy. Jak to powiedział jeden kolega, że dobrze zrobić to, jak jesteś jeszcze nieprzytomny, żeby nie czuć bólu. Więc to symboliczne takie oznaczenie tej żaby, czy właśnie tego główienka, to jest taka duża rzecz, która jest ważna, którą trzeba zrobić, która nas popchnie do przodu, ale niekoniecznie jest przyjemna. Ludzka natura jest taka, że uciekamy od tych rzeczy, które nas będą bolały, które będą nieprzyjemne, po których będzie piekło, ale niestety takie rzeczy trzeba robić. I ta metoda pozwala sobie oznaczyć, tak jak ja na przykład sobie planuję dzień poprzedniego dnia wieczorem, oznaczam sobie właśnie takie zadanie, które będzie takie, że wiem, że nie będę go lubił, ale jest ważne, trzeba to zrobić, to jest jakiś gruby temat z dużym priorytetem. I wtedy wiem po prostu następnego dnia rano, jak przychodzę do biura, czy siadam do komputera w domu, wiem, co trzeba zrobić, za co się zabrać w pierwszej kolejności. I to jest w ogóle ważne, że wielu z nas zarządza swoim czasem, a nie priorytetami, prawda? Zastanawiamy się, ile nam zajmuje. Później się dziwimy, że ten czas nagle się rozciąga. W ogóle ja słyszałem bardzo coś niepokojącego, że sporo ludzi, podobno były jakieś badania, jakieś statystyki, jeżeli będziecie chcieli, to też się wygrzebiemy, które pokazują, że w czasie, kiedy pracujemy z domu i pozamykali nas w domach z wiadomych przyczyn, ludzie pracują po prostu więcej, czyli jakby więcej czasu poświęcają na zrobienie tego samego, co wcześniej zajmowało tego czasu mniej. Więc zarządzanie czasem, zarządzanie sobą w czasie jest bardzo złudne, bo wystarczy, jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to otwórz na chwilę Facebooka, tylko na chwilę. Nie? Zobaczymy, jak się zorientujesz kilka godzin później, scrollując jak małpa, że chyba wpadłeś w ich pułapkę, a właściwie nie pułapkę, tylko po to oni są, żeby ten czas zabierać. Właśnie tak jak Krzysiek mówi, to priorytety pokazują, czyli właśnie to, czy można sobie właśnie oznaczyć, to wybrać jedną rzecz jako żabę, czy jako tą kupę, którą trzeba przepchnąć, to jest bardzo takie trafne. Może masz jakieś przykłady takich kupiastych zadań z twojej perspektywy, z perspektywy menadżera? Co to będzie? Bo tak czuję, zalatuje takimi raportami, budżetem. To są dwa rodzaje takich zadań. Pierwsze to są faktycznie, jak na przykład trzeba zrobić jakiegoś gigantycznego Excela i gdzieś wysłać jakiś raport budżetowy, czy jakąś nową wersję 58 budżetu. Takie rzeczy, które są po prostu trochę nudne, ale trzeba zrobić, bo one pchają biznes do przodu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to są rzeczy, które są po prostu nieprzyjemne. W pracy lidera mamy czasami zadania, które są po prostu nieprzyjemne, które ciężko zrobić. To są związane na przykład z osobami, które nie robią to, czego powinny.
czy z jakimiś trudnymi telefonami, więc to też traktuję jako takie właśnie żaby, które trzeba zjeść, trzeba to zrobić po prostu, ale nie zawsze to jest dla mnie przyjemne. W ogóle taka fajna metafora i tutaj też damy to link do tego materiału, jest takie wyobrażenie, że twój czas w ciągu dnia to jest taki słoik. I jeżeli nasypiesz do tego słoika najpierw piasku, czyli drobnych rzeczy, to już nie starczy miejsca na kamienie, które są takimi właśnie dużymi i ważnymi zadaniami. Ale jeżeli zrobisz drugą stronę, najpierw nasypiesz kamieni, to zawsze ten piasek się przeciśnie i zawsze będzie miejsce dla drobniejszych rzeczy. Więc to jest też taka fajna metafora. W ogóle zobacz, Paweł, że takie operowanie metaforami często w tym, jak sobie planujemy czas, jest bardzo efektywne, prawda? Bo to sobie od razu łatwiej wyobrazić. Jak widzisz tą żabę, czy widzisz te właśnie główienko, to od razu widać, to nie jest jakieś, nie wiem, zaznaczenie kolorem, czy jakiś tag, tylko to jest takie wizualne pokazanie, dobra, to jest ciężka sprawa. I do tego też zachęcam, żeby właśnie jak najbardziej to wizualizować. Również można, to nie jest tylko narzędzie osobiste, prawda? Można również z zespołem ustalić. Słuchajcie, oczywiście. Dzisiaj nasza żaba to jest to. Macie takie sytuacje, że sobie ustalacie takie żaby? No, właściwie mam taką żabę, to ustalmy, ponieważ pracujemy w Scrumie, to jest nasz cel sprintu, czyli to jest z reguły to jest jedno zadanie. Tutaj też jest bardzo fajna książka One Thing, która dokładnie o tym mówi, że bierzesz właśnie jedną rzecz, skupiasz się na jednej rzeczy i właśnie jak to jest ta właśnie żaba, czy cel sprintu. Zobaczcie, znowu wracamy do tego samego, że te metodologie agile są bardzo sprytnie z tym wszystkim powiązane, więc to nie bierze się znikąd właśnie, żeby ten cel sprintu sobie wyznaczyć i go gryźć i całym zespołem atakować. Od początku do końca. W jakim kierunku idziemy. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, życzymy Wam miłego wtorku, no i cóż, jedzcie swoje żaby. Niam, 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 niam. Trzymajcie się, cześć.